Cześć, ja jestem Piotrek, a w dzisiejszym filmie przedstawię różnicę pomiędzy ręcznym wpisywaniem formuły suma, a używaniem skrótu klawiszowego poznanego w poprzednim odcinku. Dla przypomnienia jest to skrót Alt oraz równa się, klikany bezpośrednio pod danymi, które chcemy podsumować. Posiadamy dwa identyczne zbiory danych. Obliczmy teraz sumę tych wartości. Pod pierwszym wpiszemy ręcznie naszą formułę. Standardowo zaczynamy od znaku równa się, wpisujemy suma, otwieramy nawias, wybieramy zakres, który chcemy podsumować, zamykamy nawias oraz klikamy Enter, by zatwierdzić naszą formułę. Nasz wynik to 53. Teraz podsumujemy wartości dla drugiego zbioru, tym razem używając skrótu klawiszowego. Wciskamy kombinację Alt równa się. Widzimy, że automatycznie została wpisana formuła identyczna jak w pierwszym wypadku oraz zakres ustawił się automatyczny, wybierając wszystkie komórki do podsumowania z naszej tabeli. Zatwierdzamy Enterem. Nasz wynik to 53, czyli taki sam jak poprzednio. Przejdę teraz do kolejnego arkusza, gdzie znajdują się dokładnie takie same tabele jak przed chwilą. Zmodyfikujmy je lekko i usuńmy tą wartość. Teraz suma naszej wartości w naszej tabeli powinna być o 3 mniejsza. Znów zacznijmy od wpisania z ręki formuły. Równa się, suma, otwieramy nawias, wybieramy zakres do podsumowania, zamykamy nawias i zatwierdzamy Enterem. Zgadza się, nasz wynik to 50, czyli o 3 mniejszy od poprzedniej tabeli. W drugiej tabeli wstawmy formułę skrótem klawiszowym i szybko zatwierdźmy. Wynik się nie zgadza, ale dlaczego? Wróćmy do naszej formuły, wejdźmy do edycji komórki np. klawiszem F2 i widać, że nie został wybrany pełen zakres do podsumowania. Dzieje się tak, ponieważ skrót klawiszowy na autosumę sumuje tylko wartości do pierwszej pustej komórki. Żeby wynik był prawidłowy, musimy go ręcznie przedłużyć. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezależnie od tego, którą wartość skasujemy, formuła zatrzyma się w tym miejscu. Żeby tego uniknąć, w puste miejsce wystarczy wpisać 0, wtedy komórka przestaje być pusta i jest liczona do podsumowania. W trzecim arkuszu popracujemy nad zafiltrowanymi danymi. Znów posiadamy dwie dokładnie takie same tabele jak w przykładzie pierwszym. Wstawmy filtr oraz odfiltrujmy dwie najmniejsze wartości. Ze względu na to, że obie tabele są umiejscowione na tej samej wysokości, pomimo filtru tylko na jednej z tabel, w drugiej zniknęły nam te same wartości. Dzieje się tak, dlatego że w trakcie filtrowania danych Excel ukrywa wiersze, w których znajdują się dane, które odfiltrowaliśmy. Oznacza to, że nasze dane wciąż są w skoroszycie, ale nie chcemy ich pokazywać graficznie. Wykonajmy znów te same kroki, co w poprzednich przykładach. W pierwszej tabeli wpiszmy formułę równa się, suma, otwieramy nawias, wybieramy zakres, zamykamy nawias, zatwierdzamy Enterem. Nasz wynik to 53. Czyli tyle samo co w przykładzie pierwszym, ale dlaczego, skoro zafiltrowaliśmy dane, których nie chcemy uwzględniać? Tak jak wspomniałem wyżej, Excel nie usuwa danych, które zafiltrowaliśmy, lecz jedynie je ukrywa. Zaznaczając zakres do sumowania, zawieramy w nim także dane, które nie są widoczne. Stąd suma jest taka sama, jakbyśmy nic nie usunęli. W drugiej tabeli wstawmy sumę, korzystając ze skrótu klawiszowego. Alt równa się Enter. Suma jest niższa. Wróćmy do naszej komórki z formułą. Co widzimy? Excel nie wstawił formuły suma, tylko sumy częściowe. Sam odczytał, że chcemy uzyskać wynik dla komórek, które są aktualnie widoczne. Teraz, gdy zdejmiemy nasz filtr, tabela pierwsza wciąż pokazuje ten sam wynik, który aktualnie jest prawidłowy, 53. Nasza druga tabela także wskazuje na taki wynik. Co z formułą? Wciąż jest sumy częściowe, dzięki czemu filtrując inny zestaw danych nasz wynik będzie się zmieniał, w zależności od tego, ile danych będzie widocznych. Reasumując, wykorzystanie skrótu na utworzenie sumy automatycznej potrafi zrobić psikusa, jeśli nie zauważymy pustej komórki i tylko do niej sumujemy nasze wartości. Jeśli jednak będziemy na to zwracać uwagę lub mamy pewność, że w naszym zakresie do sumowania nie ma pustych komórek, wykorzystanie tej formuły jest szybsze oraz bardziej precyzyjne od ręcznego wpisywania formuły. Pamiętajmy, że jeśli zakres w autosumie jest krótszy niż tego chcemy, możemy go ręcznie wydłużyć i jest to i tak szybsze niż ciągłe wpisywanie formuły.
Wpisywanie formuły może być wygodniejsze, jeśli chcemy podsumować tylko część z naszego zakresu, na przykład tylko 3 ostatnie pozycje. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć kolejnych filmów. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.